Polsce to są rzeczy prawie niedyskutowane. To znaczy to jest pewne zamknięcie, pewien prowincjonalizm myślenia i debaty publicznej jest niestety rzeczą smutną. To jest jedną z rzeczy, której próbujemy przeciwdziałać, to znaczy wraz z fundacją. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to ja jestem optymistą. To znaczy ja uważam, że ci, którzy rządzą, że oni, ja rozumiem, z jakich mechanizmów oni korzystają i być może jeszcze raz zostaną wybrani, zwłaszcza, że opozycja niestety jest podzielona i słaba. Równocześnie oni nie mają pozytywnego programu dla Polski. Oni by chcieli prowadzić coś, co można by nazwać reakcyjną modernizacją. Oni chcą unowocześnienia Polski i pod tym względem chcą imitować Zachód. Równocześnie oni pragną w istocie kulturowo, obyczajowo pragną Polskę cofnąć wstecz. Tego nie da się zrobić. I nie da się połączyć tych dwóch rzeczy. Modernizacji, prawda, partycypacji w tym postępie technicznym, który zapewniają kraje najbardziej rozwinięte i równocześnie zablokowanie jakichkolwiek wpływów, jeżeli chodzi o liberalizację, prawda, stosunków międzyludzkich. No chociażby tak elementarne sprawy jak między mężczyznami a kobietami. To znaczy tutaj widzimy regres, nie postęp, tylko regres, prawda? I niestety to jest również pod wpływem Kościoła, tej władzy, która ma silne elementy reakcyjne. Przy tym ja to w sposób opisowy posługuję się tym pojęciem. Mi nie chodzi o naznaczanie, prawda? Tylko że reakcyjne w sensie, że oni są radykalni i równocześnie ich utopia jest utopią pewnej przeszłości. W odróżnieniu od rewolucjonistów, którzy byli radykalni, czy są radykalni, ale ich utopia sytuuje się w przyszłości, prawda? No, więc moim zdaniem to jest nie do utrzymania. To jest nie do utrzymania, ale to może jeszcze potrwać, dlatego że to społeczeństwo, to o czym wspominałem przedtem, mówiąc też o Aaronie, jest zmęczone tą transformacją. To był bardzo wysoki koszt, niedoceniany. Wszyscy współczują Grekom, nie zdając sobie sprawy, że cena, którą poniosła Polska, była bez porównania większa niż ta cena, którą ponosili Grecy. To było trzęsienie ziemi. Świat się zawalił. Dla dużej części Polaków starszej, oni do dzisiaj się nie nauczyli żyć w świecie nowoczesnym, w świecie mniej więcej takim jak na Zachodzie. To są ogromne koszty psychologiczne, społeczne, polityczne, ekonomiczne też będą. Także mnie się wydaje, że potrzebny jest pewien okres pewnego spokoju, odetchnięcia, przezwyciężenia lęków, prawda? I równocześnie odrodzenia się opozycji, żeby miała coś do zaproponowania, coś optymistycznego i równocześnie coś, co by nie straszyło, prawda? Znów nową rewolucją, którą zaaplikowano po 1989 roku, rewolucja ekonomiczna, finansowa, społeczna, prawda? Statusowa, moralna, prawda? To wszystko kosztuje. Tego się nie docenia, prawda? Nawet specjaliści tego nie doceniają.